Witam w kolejnym odcinku i dziś będzie taki szybki tryk, do którego skłoniło mnie dzisiejsze wydarzenie, dlatego że wiele rzeczy wymyśliłem wiele lat temu, które dla mnie pracują, ale dla innych jest to nowość i pokażę Wam, jak w rogach, gdzie macie szafkę złączoną i musicie coś wyszlifować i ręcznie, jest to bardzo uciążliwe, jak to zrobić w łatwy sposób oraz jak bardzo szybko naznaczyć sobie na wiertle głębokość wiercenia. Także przestawię kamerę i pokażę Wam z bliska. Na początek pokażę Wam sztuczkę z wierceniem, więc potrzebne jest oczywiście wiertło i taśma maskująca. I ja robię w ten sposób, że naklejam taką chorągiewkę. Ale tryk polega na tym, żeby nakleić tą chorągiewkę przynajmniej 2 warstwy albo nawet 3. A zaraz Wam pokażę dlaczego. Dlatego, że jak wiercicie, to widać, że te wióry wychodzą i część tych wiórów zostaje w koło. I jak ta chorągiewka zbliża się, jak ona się zbliża do powierzchni, gdzie to już jest nawiercone, ta chorągiewka jest sztywna i ona Wam to odmiata. I to jest wtedy pewne, że to nie jest za głęboko i że jest właściwa głębokość, jaką naznaczyliście. Widzicie, zbierają się wióry i wymiotło Wam wszystko i jest czysto. Także to taki bardzo szybki, bardzo pomocny tryk, że naklejam 2, żeby to było sztywne. Czasami jak większe wiertło jest, to nawet naklejam 3 taśmy i wtedy jest pewne, że bez żadnych dystansów wywiercę na tyle, ile potrzebuję. Bo na początku wióry wyrzucane są na brzegu, a potem ta chorągiewka zbliża się do powierzchni i wymiata nam to wszystko ładnie. Kolejny trik będzie dotyczył szlifowania. Wiadomo, że jak złożycie szafkę, ja oczywiście staram się wyszlifować wszystko przed złożeniem i potem składać, ale nawet jak się wyszlifuje przed złożeniem, gdzieś tam potem może zostać rysa i trzeba ją usunąć. I wiadomo, że ręcznie szlifowanie to jest po prostu ból dla palcy, dla paznokci. Jeżeli macie kostkę albo cokolwiek, to nie możecie wszędzie dostać. Wiadomo, że nigdy, przenigdy nie należy szlifować w poprzek słojów, dlatego że będzie to widoczne, więc szlifowanie takie wzdłuż jest bardzo uciążliwe, zwłaszcza ręcznie, dlatego właśnie dzisiaj to pokazywałem mojemu pracownikowi. Taka łatwa sztuczka jest, ja zawsze używam papieru z klejem, dlatego że jest po prostu bardzo dla mnie to wygodne i ten papier przyklejam do plastik laminatu. Wtedy mam tu dobry uchwyt i to bardzo łatwo, pięknie mogę wyszlifować cokolwiek potrzebuję. To widać, jak już się kolor zmienia, jak to zostało wyszlifowane. Oczywiście to też zajmuje jakiś czas i zajmuje wysiłek, ale to jest po prostu dużo łatwiej niż palcem, tak, bo po iluś dniach takiego szlifowania to palce macie do krwi pozdzierane. Także to zwykły kawałek to jest 1/16, nie wiem ile to będzie, 1,5 mm na polskie, na metryczny system. Naklejam właśnie, jeżeli macie coś mniejszego, ja używam też często szpachelki. Szpachelka jest bardzo użyteczna i łatwo jest to zrobić, dlatego że naklejacie, wtedy ona z 2 stron i ja to po prostu zginam i oddzieram. Wtedy macie taki przyrząd, który w bardzo niedostępne rogi możecie dojść, a jednocześnie ona jest
elastyczna, że pozwala Wam docisnąć i nie bolą Was palce. Także widać, że tu kolor już się zmienia po prostu szlifowania. Jak nie szlifuje całości. Wiadomo, że jak doszlifowaliście dotąd, to potem bierzecie szlifierkę i jedziecie to mechanicznie, ale jeżeli będziecie używać szlifierki i za każdym razem walić to podstawą szlifierki wibracyjnej w to tu Wam wybije dół. To samo się będzie działo na tej stronie, że będziecie to szlifowali, to wybije Wam dół. I jak ta szafka jest otwarta, to pomalujecie. Na każdym wykończeniu Wam to pokaże, że to jest po prostu disaster, że to jest dół. Dlatego jest tak ważne, żeby to wyszlifować dobrze wzdłuż grainu i żeby nie wybiło Wam dent, nie wybiło Wam wgniecenia. No i pokazałem Wam bardzo szybko sztuczkę, jak przy pomocy zwykłej taśmy malarskiej zrobić sobie taką chorągiewkę i dystans do wiercenia. Jak tu widzicie, ja mam najróżniejsze poznaczone do różnych rzeczy, co używam. Także tu mam tych chorągiewek trochę już ponaznaczane. Oczywiście, jeżeli potrzebuję zrobić coś 1000 razy tak samo, to mam coś innego. Mam po prostu kołki meblowe poprzewiercane w ten sposób, że to tu wchodzi w wiertarkę do końca, a tu mi zostaje tyle, co jest i często zaszlifowany trochę jest brzeg i po prostu mówię, jak używam czegoś ileś lat i ciągle będę tego używał, zwykły kołek meblowy nawiercony, obcięty na odpowiednią długość, ale jeżeli coś musicie zrobić tylko raz albo 2 razy i nie potrzeba Wam czasu tracić na robienie dystansu z kołka czy z innego kawałka drewna, zwykła taśma pracuje świetnie. Odnośnie szlifowania, jak mówiłem, plastik laminat, czyli formajka, pracuje to naprawdę świetnie. Tak samo jak w mniejszych miejscach szpachelka. Co jest dodatkowo, że to jest bardzo łatwo wymienić, dlatego że jak macie czysto szpachelkę, to Wam się bardzo łatwo odkleja. I jeżeli wy robicie już ten brzeg, to odklejacie to, przeklejacie dalej, zaginacie ten brzeg i znowu ten brzeg macie świeży. Także taki jeden kawałek możecie użyć na bardzo dużo szlifowania, bo to nie jest, że tylko jeden brzeg. Tu widać właśnie, że to już się zużyło, ja przekleiłem to dalej i znowu mamy świetnie. Także mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i nie zapomnijcie, jak się podobało, dajcie lajka i niech moc będzie z Wami.